Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj odwiedzam Tomka Klimczaka w związku z tym, że miałem dużo pytań, jest duże zapotrzebowanie właśnie odnośnie wiedzy, zbliża się nowy sezon lotowy i mam parę pytań, które hodowcy zadali do Tomka. Tomek znalazł czas, żeby nam odpowiedzieć, więc dzisiaj go tutaj odwiedzam z kamerą. Także Tomek, chciałbym Cię najpierw zapytać o to, jak Twój sezon przebiegł lotowy, bo ostatnio byłem u Ciebie w Gołębniku na odwiedzinach, tam żeś pokazywał gołąbki, więc kolejny sezon minął. Może opowiesz najpierw, jak to w Twoim sezonie lotowym przebiegło, no a później przedstawię Ci parę pytań od widzów i będziemy kontynuować rozmowę. Tomek, czy mógłbyś nam najpierw opowiedzieć o Twoim sezonie lotowym, jak ten sezon przebiegał? Dobry wieczór. Więc sezon lotowy 2023 ogólnie był dosyć udany. Jeżeli chodzi o loty gołębi dorosłych, to w oddziale zdobyliśmy bodajże 7 miejsce, w rejonie 11 i samiczka ta 11-17, ta która była jako roczna lotniczką rejonu, w kategorii C udało się wystawić na wystawę okręgową, załapała się na wystawę okręgową i tam zdobyła 3 miejsce i była na wystawie ogólnopolskiej. No co prawda tam nic nie zajęła, bo tam miała 4 loty, miała fajne, 2 miała trochę gorsze, ale zawsze była w reprezentacji, zawsze jakieś tam doświadczenia się udało zdobyć. Ja przypomnę, to jak u Ciebie byłem w Gołębniku, to jest ta samiczka, co jako roczna zdobyła 13 konkursów. Tak. I ona była najlepszą lotniczką rejonu, tak? Tam miała jeden lot minięty chyba w tym rejonie. Nie, w rejonie miała komplet, a w oddziale chyba miała jeden minięty, tak, z tego co pamiętam. I to była roczna samica, która zrobiła 3 maratony, 3 700, tam 500, więc cały program lotowy i mimo takiej super wyniku i tylu lotów w tym roku zaś super leciała. Tak, ona od młodego leci. Już jako na młodym miała chyba 4 konkursy, jako roczna była lotniczką rejonu i w tym roku w zeszłym roku znowu miała 6 miejsce, udało się na tę wystawę załapać tej kategorii C. Czyli znowu wszystkie 500 zrobiła w zeszłym roku i Mindeny, tylko miała 4 takie loty bardzo fajne, 2 takie gorsze, tylko oficenty, nie? Także tutaj są bardzo fajne wyniki. Ja tu zdradzę taką pewną tajemnicę i Tomek mi to potwierdzi na pewno, bo to jest taka tajemnica, że z tego co z naszych rozmów wiem, to Ty tak naprawdę, co zabrzmi dziwnie, nie robisz selekcji gołębi, prawda? Wszystkie gołębie, właśnie to jest dość nietypowe, że Tomek jako weterynarz i miłośnik gołębi ogólnie, no to on tak się nad nimi lituje, że nie robi żadnych selekcji. Wszystkie gołębie, które mu przeżyją przetrwają loty, to zostawia na następny sezon. No jedynym aspektem takim, żeby te gołębie mocno przeselekcjonować, jest taki, że Ty wszystkie gołębie wkładasz na wszystkie loty, na 700, na 9. Tak, żeby wszystkie loty przeszły. Mając tam 30 parę do lotów, dawałeś 220 gołębi na 700 i to nawet mieliście takie upalne 30 stopni 700 i 900 i Ty dałeś wszystkie gołębie. Wszystko. No zostały was 4 gołębie, może zostały na gołębie. Także to jest taka metoda, że tak powiem, profesor Kosz decyduje, nie... Znaczy ma to swoje wady pewne, bo czasem się jakieś można dobrego gołębia zgubić, ale z drugiej strony my hodujemy bardzo malutko tych gołębi młodych. Ty nawet sobie odpuściłeś jeden sezon, miałeś dość starych, to byłeś w stanie sobie odpuścić młode. Osobiście bym tego może nie polecał komuś, bo to raczej młode trzeba wychować w inny sposób. To jest zły kierunek, nie? To ogólnie trzeba powiedzieć tak, że żeby się hodowla rozwijała, trzeba hodować jak najwięcej młodych. I to z tego trzeba zdawać sprawę, że żeby się dochować gołębi, to trzeba hodować dużo młodych, selekcjonować, bo jeżeli się wychowie 100 młodych, to tam powiedzmy takich super gołąbków jest nie wiem, 8-10. Jeżeli się wychowie tych młodych 30, no to się ma 3 jakieś super gołębie. No i my też dochodzimy do takiego momentu, że przychodzi lot tych gołębi starych, mamy jakieś 4-5 super gołębi, no przychodzi jakaś 500, jest jeden gołąb, drugi, trzeci, czwarty, powiedzmy ten 5, którego liczymy, że będzie, no a później to już jest taka loteria, nie? No i trochę tego brakuje, no ale są takie możliwości jak są, no nie ma tego na tyle czasu, żeby hodować tych młodych 50, 80, 100, no tak się nie da, także raczej robimy tak, że tych młodych, no w tym roku było do lotu 22 młode, no i też udało się tam zrobić mistrza oddziału, 3 miejsce w rejonie, 5 w okręgu
53 w Polsce nawet się udało wywalczyć. A w zeszłym roku miałeś 8 młodych do lotu. 2 lata temu było 8, ale to tylko były wkładane, nie były. 2 lata, no to od sezon sobie odpuściłeś i były wkładane. Jeszcze taki aspekt, że z tych 8 to było chyba 5 samiczek. Z 5 było samiczek, zostały 3. Bo lotujesz tylko samiczkami, więc jakby tutaj Tomek nadrabia to, że ma małą hodowlę. Zacząłeś sobie chwalić lotowanie, jak zeszłeś z ilości gołębi. Tak, to po prostu zacząłem traktować jako zabawę, nie jako taką, nie wiem, taką pracę przy tym, bo to jednak jest praca. No, trzeba to jednak, żeby to wszystko miało ręce, nogi, to trzeba jednak to regularnie wypuszczać, regularnie tam sprzątać, regularnie chodzić. I im więcej tego jest, a żeby to było zadbane. No właśnie, ja na przykład mam taką trochę, dziwię się hodowcom, bo jest masa hodowców i to nieraz już takim w starszym wieku, gdzie nie wiem, no ja bym nie dał rady się zaopiekować, nie wiem, 120, 150 gołębiami, a ludzie, którzy jednak są, już powiedzmy, nie wiem, troszeczkę w podeszłym wieku, decydują się na to, żeby mieć do lotu na przykład, nie wiem, 70, 80 gołębi. Mnie to na przykład strasznie dziwi, bo ja bym wolał mieć tych gołębi, nie wiem, 30, ale poświęcić im tyle czasu, co one potrzebują. I wtedy tego mi się odwdzięczą też tym. Po prostu namawiam do tego, że trzeba tyle gołębi trzymać, ile w stanie jest człowiek im czasu zapewnić. A później nieraz jest tak, że jadę na hodowlę, mówię, że trzeba było odrobaczyć indywidualnie, no to się nie da, bo to jest za dużo łapania tych gołębi. Zaszczepić się nie da, bo to jest za dużo łapania. Nic się nie da zrobić, bo to jest za dużo łapania. No to jak tego jest za dużo, no to po prostu znaczy, że no jak się można spodziewać, że jeżeli nie damy rady się do tego przyłożyć, czyli mówię, odrobaczyć indywidualnie, nie, zaszczepić, złapać tego gołębia na lot. No jak tego gołębia, jak na przykład nie ma się tego gołębia w ręce, nie wiem, przynajmniej 2 razy w tygodniu, żeby, no nie wiem, że każdego, no ale przynajmniej te główne, te podstawowe gołębie trzeba złapać do ręki, zobaczyć jak one przybierają, jak one się odbudowują, jak one nie wiem, jak wyglądają mięśnie, jak wygląda upierzenie, no to jak można mówić o jakimś dobrym lotowaniu, nie? Jak można mówić o wynikach, o takich rzeczach. Także no, trzymajmy tyle tych gołębi, ile jesteśmy w stanie zapewnić, ile jesteśmy w stanie obsłużyć, ile jesteśmy w stanie zapewnić opiekę, nie? Bo w przeciwnym razie to nie ma sensu. Natomiast generalnie tak, żeby hodowla się rozwijała, no to jest jak najlepiej hodować dużo młodych i robić ostrą selekcję. A ponieważ no, my nie mamy tyle czasu, żeby hodować tyle tych gołębi, no to raczej robimy tak, że te gołębie dorosłe, jeżeli muszą przejść cały sezon lotowy, jeżeli któryś gołąb tam nie robi tych konkursów, idzie na te maratony, no i nieraz się okazuje tak, że na tych maratonach później się odkrywa jakiś tam talent, nie, że akurat to jest gołąb na maratony, ale poza tym taki gołąb zdobywa jednak doświadczenie, a niejednokrotnie jest tak, że ja sobie mogę na to pozwolić, bo mam miejsca na gołębniku i mogę czekać, czy ten gołąb się obudzi jako 2-latek, jako 3-latek, czasem było tak, że na przykład 2 lata gołęb nie leciał i nagle jako 3-latek zrobił 10-11 konkursów, także to też jest tak, że po prostu coś mu wtedy spasuje i leci, nie? Także tu jest jeden wniosek, jedni hodowcy mają od kogoś roczniaki, nie leci, go zlikwidują, a okazuje się, że on na przykład w twojej hodowli mógłby za 2-3 latka zacząć lecieć. Ważne, żeby był na tyle twardy, odporny. No, zdrowie mają, bo przez to, że jest malutko, potrafisz je dojrzeć, leczysz indywidualnie, prawda? Można coś podać, można jakąś tabletkę z białkiem czy cokolwiek, można tego gołębia, nie wiem, podać mu w zaszczepu jakiegoś katosa, no cokolwiek można po prostu zrobić takiego dodatkowego, ale można mu tego gołębia zadbać. No przede wszystkim ma się tego gołębia w ręce i widać, jak on przybiera, czy się odbudowuje, czy on jest gotowy do lotu, nie? A jak tych gołębi się ma tam, nie wiem, do lotu, nie wiem, 80, no to wszystko się później już zaciera, nie? No i przede wszystkim ta profilaktyka, to leczenie, to bo jak już ktoś mówi, że on nie da rady zaszczepić, albo nie da rady odrobaczyć, no bo on ma tego za dużo, to sam sobie odpowiada, nie? I później się dziwi, że nie ma wyników. I tutaj jakby w ciężkim programie lotowym, bo Okręg Bielsko miał w zeszłym roku 5 maratonów, 5 lotów powyżej 700 km w programie lotów plus 500. I ty mając stado nawet nie 50, tylko miałeś ich tam... No w zeszłym roku 30 parę było. 34 chyba. 34 gołębie. I dublowane loty, bo te maratony są dublowane. 700 i 900 i 700 i Bruksela. Także mimo to, mając takie małe stado, byłeś w stanie, że tak powiem, mieć dobre wyniki, bo to traktujesz jako zabawę. Ty nie musisz być mistrzem, tylko ty musisz mieć satysfakcję, że ci wracają i że ta ilość gołębi zrobi ci konkursy, żebyś ty był z tego zadowolony. Tak, a no jeżeli się ma mniej gołębi, ale przyłoży do nich, to można z nich więcej na pewno wycisnąć niż z większej ilości, ale się do tego nie przykładając. Aczkolwiek nie jest tak, że odczuwam to też u siebie, że brakuje jeszcze paru tych dobrych gołębi, które by były, gdyby się chowało więcej młodych. Nie? Tych takich paru talentów jeszcze, tak? Ta 11-17 na przykład. Nie? Ale jedni ich nie wyciągną, bo na przykład w zdrowiu nie utrzymają. Może mają więcej talentów, a
powiedzmy u Ciebie nawet średniak zrobi robotę. Tak, to dokładnie tak jest. No to dlatego też niestety jest tak, że ktoś na przykład kupuje gołębia z jakiejś super hodowli i tamten gołąb leciał fajnie, a ktoś nie potrafi z niego tego wyciągnąć, no, nie wiem, zapewnić im tego samego, no i później te gołębie mówi, że te gołębie są złe albo nie nadają się, a to po prostu chodzi o to, że one muszą też mieć takie warunki zapewnione jak w poprzedniej hodowli, nie? No to po prostu jest tak, że mówię, musi ten gołąb wszystko to mieć, żeby od niego oczekiwać, to trzeba mu też dać, nie? A tak samo na lotach młodych miałeś ich 20 parę, a jesteś w stanie rywalizować na dobrym poziomie też, czy w GMP, czy w kategoriach i naprawdę na listach można zaobserwować. Może nie masz samych pierwszych konkursów, ale jak się już pokażą, to te gołębie się sypią. Był jeden lot taki fajny, że trzeci lot, że 22 gołębie włożone, 21 w konkursie. Dało się zrobić, nie? No to prawie. I lecimy na 25%, nie jak 34 czy 35, tylko na 25%. Także te wyniki są, no a gołębie też wymienia się z kolegami i właściwie masz normalne, bo weźmiesz dwa od tego, nawet swoje komuś ja tam dałeś. się staram raczej mało przynosić. Jak nie masz miejsca za dużo na przynoszenie. Jak coś przynoszę, to raczej się staram, nie przynoszę na pewno do rozpłodu żadnych gołębi, przynoszę tylko gołębia młodego, którego mogę normalnie przelotować i który od razu idzie u mnie na lot. Swoją drogą powiedz, czy masz rozpłód? Nie mam rozpłodu. No właśnie, to jest kolejne pytanie. Nie przynosisz rozpłodu, bo ty w ogóle rozpłodu... Nie ma rozpłodu. Rozpłód to jest lotowy. Lotowy, tak. One są parowane. No i ewentualnie tam samce są takim rezerwuarem tutaj genów, bo samcami nie lotujemy, nie? Czyli samce, po prostu jest ojcowie, bracia tych dobrych samiczek są... A co robisz z samczykami po lotach młodych? Samczyków raczej w ogóle nie zostawiamy. Już w ogóle na etapie selekcji, tak jak wychowuję młode, to samczyki raczej staramy się, jak te, które widzimy, że są pewnymi samcami, to je od razu sprzedajemy, czy tam rozdajemy, nie? Żeby raczej już staramy się zostawiać sobie samiczki. Czyli jakby to, co masz, to już jakby same samiczki. Masz ileś tych par i z tego... No, w tym roku z tych 22 gołębi to tam były 3 samce. 3 samce tam były na te 22 młode. Czyli udało się w miarę to wyselekcjonować. Tak co roku raczej. A 2-3 to trzeba wymienić jakiegoś tam jednego, drugiego. Dokładnie, coś tam się zawsze też przyda. No i też mi się tak wydaje, ogólnie u mnie, dosyć dobrze samce też lecą na lotach na młode. Są takie większe, bardziej rozbudowane, czasami lepiej lecą, ale też łatwiej się mi się wydaje gubią koło domu, bo są czasem trochę za mocne, tak jakby. I nie wiem, tak statystycznie zawsze mi się koło domu zgubi więcej samców młodych niż samiczek. Aha, czyli tak jakby ten system się taki ułożył, także tutaj bardzo prosty system. Nie ma rozpłodu, nie ma nawet jakichś słynnych gołębi, tam gdzieś od kolegów jednego, drugiego, trzeciego. No to od razu testujesz, musi się wykazać. Tak, bo to nie ma reguły, nie? To po prostu... Tylko, że daję mu szansę się rozwinąć w kolejnych latach. No nie jest tak, że jak przyleci loty, to nie tak, że usunę go. No wiadomo, cieszy to, jak jest gołąb od razu roczniakiem i od razu pokaże coś siebie, no to wiadomo, że to jest taki dobry prognostyk. No fajnie tak jest, jak przynajmniej jakiś lot fajnie zrobi, czy coś tam się pokaże, ale nieraz te gołębie właśnie na tych maratonach później, jak się troszkę zestarzeje, nabierze doświadczenia i później przychodzą te właśnie u nas te jakieś Mindeny, te Duisburgi, Bruksele, to czasem taki gołąb się później wyłoni, nie? Także do tej małej ilości to jeszcze trzeba powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy do tego początku, że ty lotujesz razem z bratem w spółce. Tak. Także opiekujecie się tą małą ilością jeszcze we dwóch. Tak. We dwóch, także to... Na przykład ta samica, która z tej Brukseli była pierwsza na okręg wtedy, no to też był taki gołąb, że nie jeden hodowca by takiego gołębia już usunął, bo ona na tych takich krótkich lotów ona nie robiła, nie? Ona jakąś ciężką 500, a tak to jakieś 300 czy coś, to ona nie była bez konkursu. No i to był fenomenalny konkurs. I dlatego też poszła na tę Brukselę, nie? Tak, i weźcie jej fenomenalny konkurs zrobiła, ale troszkę żeście jej zawalili, nie? Wtedy żeśmy trochę, pogasiliśmy światowego gołębnika, ona przyleciała już po 21. Tam to był jeden z nielicznych jedyny gołąb pierwszego dnia? Pierwszy w okręgu i trzeci na południową Polskę. No, a to w pierwszym dniu był... A to było 2 lata temu. To była ta ciężka Bruksela, kiedy było nie z wiatrem, bo w zeszłym roku to konkurs się skończył pierwszego dnia. Tak. Ale to była właśnie ciężka Bruksela, kiedy w pierwszym dniu nie było gołębi i ty miałeś... To na okręgu pierwszy gołąb w pierwszym dniu. Jedyny chyba, tak? Tak, w okręgu pierwszy gołąb. Jedyny w pierwszym. I jeszcze było tak, że ty weszłeś już do gołębnika, czy brat, i ona już była nakarmiona i... Nie, ona siedziała na klapce, bo my mamy takie wąskie te wloty do gołębnika. Ona siadła na klapę, ale nie dała rady, już było ciemno w gołębniku, nie weszła przez wlotkę. Dopiero już mi zapalili światło, ona dopiero skoczyła w tym. I odbiła się tam, mówię, jakoś po 22 dopiero. I to była bo jakiego masz najstarszego gołębia lotowanego na ten sezon będzie? No ta krawatka jest z 15 roku, ale nie wiem, czy te na 300 chyba jeszcze damy. Także dalej jeszcze będziesz nią lotował, tak? No, ale mówię, Powiem, że się zastanawiałeś, w zeszłym roku mówiliśmy, że może będziesz musiał założyć rozpód ze względu na starą babcię, no bo ile cały sezon może nie, ale tam jakieś 300 to jeszcze myślę, że przeleci. No to będzie 9-latka. 9-latka.
Aha, a w tym roku jeszcze ile konkursów zrobiła? A mało co, nie wiem, ze 4-5 może. No, ale ona ma takie w ogóle, ona tak robi, że jak ją damy do serii, to zawsze nie zrobi wtedy, a zrobi nie wiadomo tak, szczerze nie wiadomo skąd, no ale jeszcze leci. No była na Mindenie nawet chyba jednym była, na tych 300, 500 była wszystkich, jeszcze też to leciało. Także tutaj wyniki są, ale jakby widać te podejście jest takie mocno na luzie i u Ciebie te gołębie, no muszą się wykazać, ale mocno mają na luzie. Znaczy jak mówię, no nie, tam raczej zagrożenia życia to musi naprawdę jakoś bardzo zasłużyć. No. Znaczy chyba zdrowotnie, tak? Żeby... No, przy małej ilości to też raczej to jakoś się wszystko... Chore też nie są. Nie było, nie ma jakichś problemów takich zdrowotnych. No, bardzo dbamy też o te szczepienia. Tak u Ciebie, no mówię, młode gołębie to jest podstawa, to możemy nawiązać do tych szczepień teraz, nie? Że to też takie, to tyle razy to mówimy o tych szczepieniach, jedno i to samo i cały czas, i właśnie to jest to, o czym mówię, nie? Ktoś później mówi, no nie zaszczepiłem tych gołębi, bo miałem tych młodzików tyle, bo miałem 100, bo miałem 5 lęgów, a czekałem aż na 10 lęk się odpowie, nie? No i wtedy dopiero chciałem szczepić. No, Ty masz jeden lęk. Jeden lęk, z tych najlepszych gołębi sobie jedno jajko odkładam, nie? Czyli wtedy drugi raz nanoszą. Czyli to mi zależy, na przykład to sobie jakiejś innej parze wyrzucam, przekładam jedno jajka, one znoszą drugie. No to wtedy mogę 4 gołębie mieć z jednego, nie? No oczywiście, jak to wiadomo, szczęście jest takie, że na przykład 11-17 zeszłych miała 4 jajka, jedno było niepłodne, no to były 3 młode, jedno to się zgubi od razu przy oplatywaniu, chyba został po lotach jeden, nie? No ale to takie jest właśnie szczęście do tych takich, które się chce uchować. Ale generalnie po prostu też gołębie młode musimy zaszczepić 2 razy, to jest co najmniej 2 razy na parameksowirozę. Szczepionki mogą być różne, ale szczepienia muszą być 2. I teraz pierwsze szczepienie ja wykonuję od razu, zaraz przed przełożeniem gołębi na gołębi dla młodych. Czyli jak już mam jakąś grupę tych gołębi młodych, są one gdzieś tam już takie podrośnięte, no one powinny mieć niby 3 tygodnie. No właśnie jedno z pytań, jakie chciałem Ci zadać, to właśnie odnośnie szczepień, już zacząłeś ten temat. W jakim wieku najlepiej wykonać szczepienie gołębi, czyli w jakim wieku one powinny być, żeby te pierwsze szczepienie wykonać i potem kolejne ile powinno być odstępu do kolejnego, żeby wzrost tych przeciwciał był później, nie? Znaczy, tak, pierwsze szczepienie powinny mieć gołębie 3 tygodnie, czyli to zrobić tuż przed odsadzeniem. Jeszcze najlepiej, jak one są przy tych gołębiach dorosłych, ale tuż przed odsadzeniem. Naprawdę w 3-4 tygodniu. Tak. Czyli no nic się stanie, jak tam jeden będzie miał 19 dni dopiero, a nie 3 tygodnie, a drugi tam będzie miał troszkę więcej. Ale mniej więcej stara się przed samym odsadzeniem zrobić to szczepienie. Ja już nawet mówię tym hodowcom, że nawet jeżeli by było to kosztem tego, żeby mieli tam jakąś jedną szczepionkę olejową, wiem, że tak nie powinno być, że mnie tu zaraz za to, nie wiem, zlinczują, ale nawet jakby to była kosztem, że będzie jakaś szczepionka olejowa otwarta i nawet ją zostawi i doszczepi te gołębie, ale żeby one już przed tym odłożeniem były raz zaszczepione. Żeby one już miały jakiś kontakt, żeby już ta odporność była wytwarzana. Później te gołębie są oddzielone i wtedy czekamy 3-4 tygodnie dosłownie i szczepimy drugi raz. 21-28 dni po pierwszym szczepieniu. Bo to jest ten efekt booster taki, nie? No i teraz jedno z tych szczepień musi być szczepionką zawierającą tego gołębiego parameksowirusa. Bo szczepionki te przeciwko parameksowirozie się dzielą, te, które zawierają szczep, ten Lasota, czyli to jest taki starszy szczep już, ten taki jeden z pierwszych, które były, te pierwsze szczepionki, które były na parameksowirozę gołębi, były właśnie na ten szczepie tak zwanym kurzym, czyli tym Lasota. A jedno szczepienie może być taką szczepionką, to jest na przykład salmowir, mykosalmowir, ale zalecam, czy tam PMWAG, albo na przykład Kolumba 2, ona też jest za ten szczepie Lasota, tam pisze na szczepionce zawsze Lasota, ale żeby przynajmniej jedno szczepienie było szczepionką na ten szczepie już nowszym, takim nowszym, bardziej tym gołębim i czyli to jest Kolumba, Farmavac PHA albo Kolumba RP, czyli tam, ta Kolumba RP to my tak nazywamy, bo to jest Kolumbi RP, albo w Polsce jako RPVAC. Czyli, bo też hodowcy pytają, że czy Kolumbi RP to jest to samo, co to, na przykład, albo mamy taką szczepionkę na przykład RPVAC, nie? Tak RPVAC i pytam, czy to jest to samo, co Kolumbi RP. RPVAC to jest to samo, co Kolumbi RP, tyle, że na Polskę ona jest po prostu zarejestrowana jako RPVAC. Pod tą nazwą jest w Polsce zarejestrowana. Tak, ale to jest szczepionka tak sama, tylko że po prostu na Polskę idzie w takich pudełkach. Ale szczepionka jest ta sama. Czyli rotawirus plus parameksowirus. I właśnie te szczepionki słowackie, ale mówię, oprócz Kolumby 2, bo Kolumba 2 jest jeszcze na Lasocie, Farmavac PH to jest praktycznie to samo, co Kolumba 2, tak samo ma herpes wirusa, tu ma dołożonego jeszcze adenowirusa, ta Farmavac PH i ma parameksowirusa, ale na szczepie już tym gołębim. A Kolumba 2 na szczepie
kurzem. Czyli ta PHA ma tak samo jak RP, tego gołębiego szczep Paramyxy. 3 są szczepionki z tym gołębim szczepiem. Kolumba ta zwykła, RP-VAC, czyli tam Kolumbii RP i PharmaVac PHA, czyli to są 3 szczepionki na tym szczepie gołębim. Więc warto, żeby były raz zaszczepione. Ja na przykład szczepię 2 razy RP, nie? 2 razy RP, później będziemy szczepić salgenem i osmą przy trzecim szczepieniu. Ale szczepię 2 razy RP, ale można zaszczepić na przykład salmowir, bo na przykład jest 20-dawkowy, czyli można na przykład za tym pierwszym razem sobie po 20 tych młodych szczepić przy odkładaniu, czy tam przed odkładaniem, a później jak się już ich nazbiera na przykład 50, to wtedy za 3 tygodnie można zrobić RP-wakiem. Ale jedno z tych szczepień powinno być na szczepionce, ja tak uważam przynajmniej, że jedno z tych szczepień powinno być na szczepie oparte o ten szczep gołębi. No i tutaj jeszcze powiem o tej szczepionce PH, bo też hodowcy upierają się, że na przykład nieraz dzwonią na przykład, że oni by chcieli szczepionkę Kolumbę 2 tak zwaną, czyli ten PharmaVac Kolumbii 2 jest taka szczepionka. To jest na herpes wirusa. No i tłumaczę im, że jest szczepionka w Polsce zarejestrowana, gdzie u każdego lekarza weterynarii mogą kupić PharmaVac PH. No ale oczywiście już wtedy słyszę, że jakiś tam mistrz szczepi tam Kolumbą 2 i oni też chcą Kolumbą 2, nie chcą tego PharmaVac PH. A ta szczepionka generalnie PharmaVac PH nie różni się nic od tej Kolumby 2. Znaczy różni się, ale tylko lepszym szczepem, rozumiem. Lepszym szczepem paramyxowirusa, bo ma szczep już gołębi. Herpes wirus jest dokładnie ten sam, czy Kolumba 2, czy ta PH ma ten sam szczep herpes wirusa, czyli gołębiego herpes wirusa. I jeszcze w tej PH dołożony jest tam adenowirus. No on tam ma akurat taką funkcję. To jeszcze było w czasach, kiedy tak podejrzewano, że to adenowirus powoduje te choroby młodych. Nie? A ja czytałem takie badania właśnie, że robili badania w hodowlach odnośnie wirusów i cirkowirusa wykryli w 60-70%, herpes wirusa wykryli tam też wielu, a adenowirusa tak naprawdę wykryli w 2 hodowlach i to jednej ozdobnej, a drugiej... I jeszcze nie wiadomo, czy ten adenowirus w ogóle coś powoduje, nie? Bo też nie wiadomo, czy to po prostu same wykrycie wirusa też nie wiadomo. To, że został wykryty, nie wiadomo. Bo kiedyś się mówiło adenowiroza na chorobę gołębi młodych, co okazało się... Tak, nawet widzieli, był adenowirus typ 1, typ 2 u starych gołębi. Później, ale tak samo tego cyrkowirusa, bo też ludzie pytają o szczepionki na cyrkowirusa. Właśnie jest takie pytanie od hodowców, jaka szczepionka na cyrkowirusa? Tak. Szczepionek na cyrkowirusach żadnych zarejestrowanych nie ma, czyli jeżeli są jakieś szczepionki, to są wyroby tak zwane garażowe, czyli ktoś to robi sobie w garażu, w piwnicy taką szczepionkę, bo nie ma takiej szczepionki dla gołębi. I nie ma też sensu na to szczepić, bo jest już dzisiaj zbadane, że te cyrkowirusy faktycznie mają wpływ immunosupresyjny na gołębie, aczkolwiek to nie one obniżające odporność. Także obniżają im troszeczkę odporność tym gołębiom, aczkolwiek ta choroba młodych, która jest wywołana, nie jest wywołana przez te cyrkowirusy. Także dzisiaj się uważa, że przyczyną choroby młodych jest rotawirus. Także dlatego raczej powinno się szczepić tym RP-wakiem. Tak? Czyli kolejne pytanie, które tutaj miałem. Szczepionka na rotawirus to jest właśnie ten herperwirus, to jest to rotawirus. Nie, rotawirus to jest RP-wak. RP-wak lub Kolumbii RP. To jest szczepionka na rotawirusa i to jest szczepionka na choroby młodych. I dlatego ja najbardziej się chcę zabezpieczyć, powiedzmy, przeciwko chorobie młodych u swoich gołębi. Dlatego młode gołębie są szczepione. I tutaj jest jeszcze właśnie jedno... Czyli RP to jest skrót rota i... Rota i paramyxo. Rota i paramyxo. PH, paramyxo, herpes, adeno. RP, rota, paramyxo. I dlatego mówię, no teraz zależy, co jest dla kogo najważniejsze. Jeżeli ktoś ma na przykład problem z salmonellą, no to powiedzmy szczepi sobie ten salmowirem, czy tam, albo na przykład z drogami oddechowymi. No to powiedzmy szczepi salmowir, czy tam na przykład, albo pierwsze szczepi na przykład RP. To u mnie drugie szczepienie robimy go salmowirem. Dokładnie, bo na te stymulujemy trochę te drogi oddechowe. Nie? Ja akurat nie wiem, mam dobre doświadczenia z tym związane, to właśnie też jest pełno pytań właśnie o te drogi oddechowe, o objawy oczy mokre, brudne nosy, znaczy w ogóle nie wiem, czy ta szczepionka mykosalmowir może chronić przed mokrymi oczami. Znaczy, tu się tego tak by nie da zbadać jednoznacznie, bo to są takie rzeczy, tak, są hodowcy, którzy są bardzo zadowoleni z tej szczepionki, są tacy, którzy mówią, że nic im to nie dało. Ale na pewno, jeżeli mamy problemy z drogami oddechowymi, z katarami u siebie w gołębniku, no to warto z którąś z tych szczepionek skorzystać, czyli albo z mykosalmowiru, albo z PharmaVacu PH, czyli z tych szczepionek, które są na herpes wirusa. Bo tak, niestety tych przyczyn chorób oddechowych jest wiele. To nie jest tylko, to jest mykoplazma, to jest herpes wirus, to jest chlamydia, pasterella. I teraz nie mamy szczepionek na wszystkie te patogeny. Możemy sobie wybrać tylko, no powiedzmy 2, nie?
A też trudno zaszczepić wszystkim, bo tak byśmy musieli zaszczepić mykosalmowirem, może RP, jeszcze może ten pH powtórzyć, a jeszcze najlepiej by to było zrobić po 2 razy, bo taka, żeby była pełna odporność młodego gołębia, to żeby 2 razy dostało to samo, nie? Także za bardzo nie jest to możliwe. Dlatego one wszystkie mają w sobie szczep paramiksowirusa. Tak, wszystkie są z paramiksa. I to jest problem, że może gdyby były jeszcze pojedyncze. Tak, nie? To jeszcze można by to było jakoś zrobić. Jeszcze na dodatek to są wszystko szczepionki olejowe, gdzie te szczepionki olejowe to też są do gołębi dosyć ciężkie. No to jest tak, że każde szczepienie taką szczepionką olejową im później, bo to wiadomo, że to się później nam robi w czasie, no to już później mamy już tam powiedzmy czerwiec, lipiec. Im później się szczepi te gołębie, to one gorzej to przychodzą, te formy je zbija, nie? Tak samo właśnie jak chcemy to znowu wracamy do tego terminarzu szczepień, że te młode musi być zaszczepione jak najszybciej. Nie może być tak, że na przykład ktoś chce zrobić wynik na gołębie młode i on sobie przypomina w lipcu, że on musi zaszczepić gołębie. To jest dawno po czasie. Mamy młode gołębie, raz odsadzenie, 3-4 tygodnie, drugi raz i koniec szczepień. I tam już nie szczepimy niczym później. Znaczy ewentualnie mówię tą ospą i salmonellą jak ten, ale to i tak ja się na przykład staram tak, żeby ja mam taką zasadę, że praktycznie do końca maja to praktycznie muszę mieć już gołębie poszczepione na wszystko. Nie? To już jest, już czerwiec, lipiec nie ma żadnych szczepień. A jak ktoś na przykład mi dzwoni, nie wiem, 2 tygodnie z dolotów i hodowcy dzwonią, że on jeszcze w ogóle nie miał młodych zaszczepionych, to jest groza coś takiego. Ja nie wiem w ogóle po co to jest lecieć takimi gołębiami, nie? Po co to jest chodzić koło tego i starać się, to jest zmarnowana praca po prostu, nie? To nie ma szans, żeby takie gołębie zrobiły wynik. Bo on te szczepienie, zanim odporność zyskają, zanim dopiero to w ogóle forma... że tej odporności nie ma, no bo to jak jeden raz, to już tak się trzeba cieszyć, że te gołębie nie wyzdychały do tych lotów, no bo to paramyksowirusa to wcale nie jest tam, że to jest jesienią, tylko że to może być o każdej porze roku. Nieraz było tak, że przychodziła już w końcu maja, w czerwcu i nieraz jest tak, że hodowcy już tracą te stada młodych gołębi przed lotami jeszcze na młode. No to raz, że już się trzeba cieszyć, że te gołębie nie popadały. 2, że jedno szczepienie nie daje odporności na paramyksy. I to też ludzie sobie nie dają tego powiedzieć. Nieraz hodowcy mówią tak, a my żeśmy szczepili tylko raz i wystarczało. Muszą być gołębie zaszczepione młode 2-krotnie na paramyksy. Tak mówię, mogą być różnymi szczepionkami. Ja preferuję, żeby były przynajmniej raz na tym szczepie gołębi, ale muszą być zaszczepione 2-krotnie. I tam mówię, no nie może być te szczepienia, to nie może być czerwiec, nie może być, znaczy czerwiec to jeszcze powiedzmy może, ale nie żaden lipiec, a już broń Boże jakiś sierpień. Im później to te gołębie to gorzej znoszą. Nie? Tak, do szczepienia do gołębi starych, potem dalej to jeszcze wrócimy, bo jesteśmy przy tych młodych, czyli jakby zaszczepiliśmy pierwszy raz przy odsadzeniu, drugi raz po tych 3 tygodniach do 4, 21, 28 dni. Jeden raz, żeby zaszczepić tą RP, żeby był ten wirus gołębi, paramyksowirozy, RP lub PHA dodatkowo jakby ten rotawirus. I teraz w zależności na czym nam najbardziej zależy. Nie? Na przykład mówię, u mnie zależy najbardziej na chorobie młodych. Na przykład ja mam taki gołębnik na młode w stodole, w szczycie, tam jest bardzo ciepło pod dachówką, tam nigdy nie było problemów z drogami oddechowymi. Nigdy takie czegoś nie miałem, żeby jakieś katary, choć tam w lecie po prostu potrafi być sauna, ale te gołębie się tam dobrze czują, jest taki fajny zapach, taki jak to kiedyś się wchodził do gołębnika, taki czuć tam nie wiem, jak ktoś był gdzieś tam na takich, jeszcze w takich hodowlach właśnie gdzieś w stodolach były te gołębniki, tam jest, mówię, ten kał tam fajnie wysycha, nie ma tam żadnej wilgoci. No masz gołębnik na wysokości, bo to tak. Jest na strychu. Trzeba też tymi klatkami tam się później nagimnastykować, ale jest to na przykład gołębnik, że tam się gołębie czują fajnie. Mimo, że tam jest naprawdę ciepło, jest tam w lecie bardzo wysoka temperatura, ale te gołębie się tam czują dobrze, nie ma tam żadnych problemów z drogami oddechowymi. I nawet te choroby młodych przychodziły tam stosunkowo lekko, a teraz jeżeli na przykład szczepię sobie 2 razy tą RP, to w ogóle nie mam problemu z chorobą młodych, nie? Czyli po prostu na to najbardziej kładę największy nacisk, dlatego staram się jak najszybciej tą RP zaszczepić. Jeżeli ma ktoś problem z drogami oddechowymi, to też pamiętać, że nie szukać też przyczyny w patogenach, bo większość gołębi ma te herpes wirusy, ma te mykoplazmy, ma te chlamydię i to naprawdę według różnych badań to jest praktycznie 90% tych gołębi jest nosicielami tych patogenów, a choruje tylko u części hodowców. I trzeba szukać przyczyny w gołębniku. Najczęściej jakieś przeciągi, wilgoć, coś najczęściej jest przyczyna w gołębniku. Ja wiem, że każdemu... Takie środowiskowe. Za duża ilość gołębi na gołębniku, za duże zagęszczenie. Ja wiem, że każdemu, komu to mówię, że ma problem z drogami oddechowymi, znaczy, że od tego trzeba zacząć, to mówi, że on ma gołębnik super i na pewno tak się nie dzieje. Ale no niestety, to jest taki największa różnica, czyli tak, bakterie mają wszystkie gołębie, no to kolejną różnicą jest to środowisko, w którym żyją. Nie? No, skoro mają to samo, u jednego nie chorują hodowcy, a u drugiego chorują, no to znaczy, że te warunki środowiskowe mają na to wpływ. Czyli czyli jeżeli są kłopoty z drogami oddechowymi, no to pierwsze trzeba poprawić, pomyśleć nad tą wentylacją, nad tymi przeciągami,
Drugie to na pewno użyć którejś z tych szczepionek, które mają ten komponent na drogi oddechowe, czyli ten patogen, który odpowiada za choroby dróg oddechowych. Albo te PHA, czy tam Columbę 2, albo ten mykosalmowir. No i można popróbować jeden rok to po czym będzie lepiej, nie? No i teraz jakby wtedy szczepisz tą RP i tutaj kolejne pytanie jest właśnie dwie ważne choroby OSPA. No i wielu o to pyta, robi kuracje i różne i salmonella i czym szczepić na salmonellę, jak zastąpić, czy jakaś pojedynczą szczepionką i teraz właśnie jeszcze, no bo mamy zaszczepione na te zabezpieczone przeciwko adeno te gołębie, mamy przeciwko paramyxo, które jest też obowiązkowym szczepieniem, to jest jakby w ramach też obowiązku, musimy mieć zaświadczenie, żeby lotować tymi gołębiami. Oprócz tego, że jest to obowiązkowe, to i tak to jest ważne mimo wszystko, tak, no że nawet jakby nie było, to i tak to jest bardzo ważne. Podstawowe szczepienie młodych to jest paramyxo, to jest najważniejsze. Z tego, co kiedyś mówiłeś, pamiętam, że jeśli gołąb jest raz zaszczepiony, to u starych się pojawia tak, że gołębie niby chore nie są, ale polewają. To u młodych tak się dzieje. U młodych polotach są po jednorazowym zaszczepieniu, nie? Są po prostu takie objawy, gołębie nie padają, ale chorują i przede wszystkim leją, nie? To jest taki główny objaw, że po prostu polewają. I to jak było raz zaszczepione, nie? Że tak, są raz zaszczepione. Tak. Że jest ważne przy młodych, żeby to 2 razy zaszczepić. No i później właśnie o tej ospie i o salmonelli. No więc jak był taki okres, jak nie było tego zosalu, no to przez jakieś 2-3 lata w ogóle nie szczepiłem gołębi młodych, albo 2 lata może, na salmonellozę, czyli były tylko 2 razy RP i później ospa. Później zacząłem szczepić też doustnie tym salgenem, czyli RP, salgen doustnie plus ospa iniekcyjnie. No a w przyszłym roku już na pewno będziemy robić tak, że będziemy szczepić, znaczy w tym sezonie RP, salgen iniekcyjnie i połączone od razu z ospą. A o salgenie, no to zaraz powiemy coś więcej, bo to jest szczepionka żywa czeska przeciwko salmonellozie. No właśnie tu używasz nowej nazwy salgen, bo kiedyś szczepiliśmy ospa plus zosalt i te połączenie tych szczepionek razem, bo są obie wodne, nie ma żadnych odczynów i obie są żywe, obie wodne. Wiem, że wymyśliłeś, żeby je razem łączyć, bo wiem, że szczepiłeś w ten sposób, co później było w wielu hodowlach praktykowane i ty już lata temu jakby takie szczepienie robiłeś. Zrobiło się nawet popularne, bo wiem, że... Tak, no była to wygoda przede wszystkim. Wygoda i dużo osób zaczęło jakby to naśladować i szczepić w ten sam sposób. A teraz właśnie po zniknięciu zosaldu nawet to tak powodowało, że te szczepionki tak jakby się uzupełniały, nie? Że fajnie... Znaczy zosal powodował coś takiego, że szczepionka przeciwko ospie jest taką muszko dosyć ciężką szczepionką. Może też dlatego, że te młode gołębie się szczepi już troszkę później, już się szczepie czerwiec, nieraz właśnie początek lipca, gdzie już to są wyższe te temperatury i po tej szczepionce przeciwko ospie, bo po ksowaku było nieraz widać taki spadek formy trochę u gołębi. I jak mieszało się z zosalem, czyli równocześnie szczepiliśmy z zosalem i ospą, nie było tego negatywnego takiego wpływu na gołębie, tej szczepionki na ospę. A samo szczepienie na ospę wiem, że właśnie no potem i gorączki mogą być i takie rzeczy. Znaczy, jak hodowcy za późno zaszczepili, to po pierwsze chyba te gołębie nawet zarażają przez pewien czas w kabinie, gdyby takie trafiły. To z tym to jest akurat teoretycznie gołąb, znaczy tak, to jest wirus żywy, nie? No często tak się zdarza, że na przykład po szczepieniu na ospę jakiś gołąb dostanie po 2-3 tygodniach nawet jakąś krostę na oku, czy gdzieś tam w dziobie, no to teoretycznie on może zarażać, no bo skoro ma objawy, no to pewnie może jakoś tam zarażać, ale generalnie przede wszystkim główny objaw był taki, że się zaszczepi gołębie przeciwko ospie i nagle odcina te gołębie na przykład chęć latania, nie? Trenowały, zaszczepiliśmy na ospę i przestały. Czyli jakieś treningi, wywózki, straty. Tak, można dokładnie, jakieś straty, coś takiego może być, tak? I właśnie jak szczepiliśmy to z osalem, to było zniwelowane, nie obserwowaliśmy tego spadku formy. No i tak próbowali, Czyli ogólnie i tak by się to zamykało do tego, co powiedziałeś na początku, że robić pierwsze szczepienia jak najszybciej. Tak. No jak po 3 tygodniach zaszczepisz drugi raz, no to umówmy się, do lotu mamy jeszcze dużo czasu, więc odpowiedzmy od razu na pytanie, ile po drugim szczepieniu, jakąś RP, czy mykosalmowirem, czy czymś, można zaszczepić na ospę, nie? No można po 2 tygodniach. Po 2 tygodniach można zaszczepić na ospę, tylko że jest jeden problem, że jak szczepimy na ospę, to powinniśmy mieć wszystkie młode już poodkładane, żeby już tam nie dokładać tych gołębi nieszczepionych. Czyli to jako ostatnie szczepienie, to już wszystkie gołębie mamy razem. Tak, ospę trzeba po prostu zostawić już na koniec, jak po prostu mamy wszystko podokładane. Tylko mówię, no też
po prostu no też błagam, trzeba się jakoś ograniczyć z tymi lęgami, no bo to też tak jest właśnie, no mówimy tu jak wszystko. Z jednej strony zalecałbyś jak najwcześniej, tak, przed lotami, czyli nie ciągnąć tego do końca. Tak, a tu po prostu jest jeszcze jakiś rozpłód, a jeszcze 5 młodych na rozpłodzie w lipcu, no to jeszcze nie szczepię tego, no to trudno, to już trzeba tych 5 młodych poświęcić, albo gdzieś później podjechać, jak kolega się szczepił przeciwko ospie, jakoś albo nie wiem, jakoś się zgadać, albo już je poświęcić, nie zaszczepić je, ale też nie można z tamtymi pozostałymi gołębiami czekać do tego lipca, żeby zaszczepić przeciwko tej ospie, nie? I teraz mówiłeś, że z ospą szczepienie było Zosaldem i to jej pomagało, no ale teraz problem jest, że tego Zosaldu od któregoś roku już nie ma, nie? Tak. No i teraz czym zastąpić szczepienie na salmonellę? Wiadomo, że te szczepy szczepione w salmowirze, mykosalmowirze, no jest tam też szczep, ale on nie jest żywy, no i to jeszcze jest też na kurzym, też się w salmowirze jest też szczep gołębi, tam jest tam jest kilka szczepów, w tym jest szczep jak najbardziej gołębi, bo ten gołębi szczep to jest tak samo. Tam jest szczep gołębi, to jest Salmonella typhimurium varietas Copenhagen. To jest dokładnie ten szczep, który jest u gołębi, który był w Zosalu i to jest typowo, który jest, bo każdy tam gatunek zwierząt ma swój szczep salmonelli. I gołębi to był Salmonella typhimurium, taki już podtyp, taki serotyp Copenhagen. I to był, dlatego właśnie Zosal był fajny, bo był typowo szczepionką dla gołębi. I teraz na przykład w salmowirze jest tak, czy w mykosalmowirze, że jest kilka tych szczepów, między innymi jest ten też typhimurium, ale oprócz tego tam są dołożone jeszcze inne. Ale problem jest taki, że ogólnie szczepionki się dzielą na dwa rodzaje. Są szczepionki żywe, atenuowane, czyli mamy żywą bakterię albo żywego wirusa, który jest osłabiony i nie jest w stanie nam zabić tego gołębia, tak? Czyli to zwierzę, które szczepimy. Czyli bierzemy sobie bakterię, na przykład salmonellę, osłabiamy ją w taki sposób, żeby ona nie dała rady wywołać choroby, ale ta salmonella żyje. I wszczepiamy gołębiowi żywą salmonellę, która przez ileś tam kilka godzin żyje u niego pod skórą, nawet czasem rozprzestrzenia się tam po organizmie, ale jest na tyle słaba, że nie wywołuje choroby, tylko gołąb ją sobie zwalcza, nie? Ale ma wtedy tak jakby kontakt z żywą bakterią, czyli ta by się zaraził salmonellą, nie? Coś takiego. Od razu zapytam, jak powstaje guzek, to tak i tak gołąb jest uodporniony. Tak, to jest częste pytanie, pojawił się guzek, to jest skutek szczepionki olejowej i czy on potem wychodzi i tak dalej, ale samo główne pytanie, czy wtedy gołąb jest uodporniony. Jest też uodporniony. Tak, jest. I teraz drugi rodzaj szczepionek to są szczepionki inaktywowane, czyli to są szczepionki, gdzie ten bakteria czy wirus są zabite w tych szczepionkach. Czyli mamy na przykład salmowy, to są głównie szczepionki olejowe. Ale jest na przykład taka szczepionka na salmonellozę na polskim rynku belgijska, przeciwko salmonellozie, która jest szczepionką taką zawiesiną wodną i też dużo hodowców myśli, że to jest coś podobnego jak był Zosal, a to nie ma z Zosalem nic wspólnego. To jest po prostu wodna zawiesina zabitych komórek bakteryjnych, czyli to też jest szczepionka inaktywowana, tylko że akurat nie jest zawiesiną olejową, tylko jest zawiesiną wodną. Natomiast podobno gołębie super to przechodzą. No bo to jest szczepionka, nie wiadomo, czy tam w ogóle jest adiuwant. Także gołębie to, jeżeli dostają faktycznie zabite komórki bakteryjne jeszcze w roztworze, bo zabija się formaliną najczęściej, w roztworze wodnym, no to przechodzą to super, no bo faktycznie tam nie ma nic takiego, co ani by drażniło te tkanki, ani też za bardzo wywoływało tą reakcję odpornościową. Z tego co mówiłeś, to jest taka szczepionka, którą nawet byłbyś w stanie sam wyprodukować. Tak, no bo to wystarczy sobie namnożyć tych komórek, znaczy tak jak na przykład przychodzą hodowcy do badania, u kogoś wykrywamy salmonellę, namnażamy tych salmonelli, zabijamy je, formaliną na przykład, no robimy z nich zawiesinę wodną, no i możemy taką szczepionkę podawać. Tylko tutaj jest problem taki, no bo czemu my dajemy ten olej do tych szczepionek nieszczęsny, nie? Te adiuwanty, które tak właśnie sprawiają dużo problemów. Że te gołębie się potem źle czują, że tam robią się jakieś odczyny, robią się te ziarniaki. No dlatego, że jeżeli ta bakteria jest zabita, no to w tym momencie ona nie stanowi dla organizmu zagrożenia. Organizm gołębia nie rozpoznaje tych zabitych bakterii jako wroga, albo w minimalnym stopniu i nie wytwarza odporności przeciwko nim. I dlatego do szczepionek inaktywowanych, czyli z tymi zabitymi bakteriami, dodaje się ten olej, ten adiuwant, który powoduje to, że organizm myśli, czyli ta substancja, ten adiuwant dodatkowa, drażni tkanki w miejscu podania, przypływają na to miejsce białe krwinki i one myślą tak, rozpoznają, że to zagrożenie, to drażnienie, ta reakcja, która się dzieje w tym miejscu zapalna, jest powodowana przez te zabite komórki bakteryjne czy wirusowe, które tam znajdują na miejscu. I czyli wytwarzają przeciwciała przeciwko
zabitym komórką, tak, tym inaktywowanym komórką bakteryjnym, ale w oparciu o reakcję, którą powoduje ten adiuwant. Jakby alarm wstrzynak to inny, że tam są wrzucone te zabite komórki już tych salmonelli, a znaczy nasz organizm wysyła te przeciwciała, które się mają nauczyć z nimi walczyć i one się jakby reagują na te zabite, ale przybyły dlatego, że po prostu było coś podrażnione przez ten adiuwant. Przez adiuwant, dokładnie. I teraz niestety właśnie z tymi adiuwantami są takie problemy, że niektóre gołębie reagują na to za bardzo. I właśnie albo tworzy się tam ziarniak, czyli robi się ta właśnie taka tkanka włóknista, odczyn duży, tkanka włóknista, gorączkują, nie jedzą. To jest jakby przyczyną tych adiuwantów. To nie jest przyczyną, że te gołębie były chore. Mało tego, nawet gołębie, które są chore, zarobaczone i mają słabszą tą odporność, czasem lepiej przechodzą szczepienie, na przykład szczepionką olejową, no bo u nich ten układ odpornościowy jest tak słaby, że on nie reaguje tak na tę szczepionkę, na ten adiuwant nawet szczęsny. Także po prostu to niestety nie jest tak, że bo dużo hodowców mówi, a miał ktoś tam źle przygotowany, albo miał chore, albo to właśnie tak niestety nie działa. Nawet te gołębie, które mają właśnie bardzo dobry układ odpornościowy, one bardziej mogą to przeżyć, dlatego że one nadmiernie reagują na ten adiuwant. Nie? Nadmiernie jest pobudzenie tego układu odpornościowego. I tutaj właśnie tych wad pozbywamy się przy tych szczepionkach żywych, dlatego ja generalnie wolę te szczepionki żywe. No, tak właśnie jest Salgen, jest Zosal, czy na przykład Poxovac, no bo tutaj mamy tylko żywą, osłabioną bakterię, plus rozpuszczalnik wodny, czy tam jakąś sulfizologiczną, czy zwykłą wodę, która po prostu jest nośnikiem dla tych bakterii. Tak? A teraz powiedz, ta szczepionka wodna, taka co nią szczepią, ona co? Ona nie daje w ogóle odporności, czy ewentualnie jakąś marginalną? Jakąś daje. Jakąś na pewno daje, tylko to nie będzie. To będzie moim zdaniem słabsza odporność niż w przypadku tych olejowych szczepionek. Olejowe, w ogóle generalnie szczepionki olejowe, znaczy kiedyś generalnie się uważało, znaczy tak, moje takie były obserwacje, że żeby szczepionką olejową wywołać taki efekt jak szczepionką żywą, to trzeba ją zaszczepić dwukrotnie. Czyli dopiero po 2 szczepionkach, dwukrotnych dawkach szczepionki olejowej mamy taką mniej więcej odporność. W sumie takie było zalecenie, 2 razy szczepić olejową, a z ostatnim chyba raz się szczepiło, tak? Z ostatnim się szczepiło raz. Znaczy można było oczywiście, można szczepić 2 razy, to można szczepić 5 razy, nie? To nie, i za każdym szczepieniem będziemy sobie też odporność podbijać do góry. Ale generalnie w przypadku jak mieliśmy salmonellę i szczepiliśmy raz z Zosalem, było to raczej przeważnie wystarczające. Natomiast w przypadku tych szczepionek olejowych, no to jest bezwzględnie trzeba szczepić 2 razy. Natomiast gdzie znowu jest problem? No ja na przykład, jak mówię, jak już jadę szczepić olejową szczepionką w zimie, to już po prostu całe drże, co to będzie. No bo nikt nie lubi takich telefonów później po tygodniu, że gdzieś tam te gołębie są chore, czy nie wylatują do celi, czy coś tam się im dzieje. A jak mamy te gołębie zaszczepić jeszcze 2 razy szczepionkę olejową w zimie, czyli powiedzmy, że raz się to uda, bo zrobimy to jeszcze w listopadzie i one wtedy przechodzą to jeszcze fajnie, bo generalnie jest też taka korelacja, że im szczepień później, to przechodzą to troszkę gorzej. Aczkolwiek w tym roku tych powikłań nie było dużo, bo nawet teraz ostatnio jeszcze też szczepili i tam naprawdę nie było jakichś tam wielkich dramatów. No to jak mam zaszczepić już w zimie te gołębie raz, to już mówię, to już jestem wystraszony, a jakby miał je po miesiącu jeszcze raz zaszczepić olejem, no to nie wiem jaki już był efekt, nie? Czy to by się po prostu dodatkowo jakoś praktykowane głównie jest tak, że gołębie dorosłe hodowcy szczepią raz, nie? Bo to jest jako przypomnienie. Jako przypominające. I właśnie tutaj odnośnie ospy, bo jedni też twierdzą, że raz w życiu na ospę wystarczy. Jaka ta odporność jest? Czy jednak warto powtarzać? Ja szczepię co roku stare gołębie też. Też jednak, żeby im powtarzać, mimo że mówią, że jak na ospę uodparnia niby na całe życie. Miałem przypadki takie, że były przełamania odporności. Czyli były gołębie jako młode zaszczepione przeciwko ospie i po roku, jak przyszła ospa do sekcji, to głównie samce dostawały ospę. Także jak tutaj mamy te szczepienie właśnie odnośnie tym Poxovaciem na ospę i teraz tą pojedynczą na salmonellę, bo tak, tego Zosaldu już nie ma. Ale, że tak powiem, czym to zastąpi? Znaczy wpadłem na taki pomysł i myślę, że to od przyszłego roku to już tak dosyć szeroko będę stosował. Zamiast tego Zosalu będziemy stosować ten czeski Salgen. Salgen to jest szczepionka czeska, żywa, czyli bardzo zbliżona do Zosalu. Tak samo w formie liofilizatu. Ona mówi, może nie jest aż tak dobra jak był Zosal, bo w Zosalu był ta Salmonella typhimurium varietas Copenhagen, czyli ta typowo gołębia, a w Salgenie jest Salmonella typhimurium, czyli ten taki bardziej ogólny szczep. Nie jest jeszcze konkretnie ten gołębi, ale jest też Salmonella typhimurium, czyli bardzo pokrewny, nie? Nie jest tylko ten podtyp tak jakby gołębi, ale jest ogólnie jakbyśmy mieli jakieś drzewo, dokładnie, dla szerszej grupy zwierząt, dokładnie. Czyli mamy Salmonella typhimurium
Tu jeszcze byłoby dla gołębi takie malutkie odgałęzienie Varietas Copenhagen, a tu jest tylko ten główny... Że on się lepiej przygotował odpornościowo. Tak. Tam jest jakaś powiedzmy minimalna różnica w budowie antygenowej, że jeszcze się wyróżnia ten serotyp gołębi, ale to już jest powiedzmy bardzo pokrewne do tej szczepionki dla gołębi, znaczy do tego serotypu gołębiego. I tutaj jeszcze coś takiego, że jest to tak, szczepionka żywa, zarejestrowana jest dla gołębi, tyle, że ona jest przewidziana do podawania do ustnego. No i ponieważ, no raz, że to, znaczy tak, z jednej strony to zaleta, bo można to dać do poidła i mogą się gołębie tego napić. Można co kwartał na przykład podać to do poidła, aczkolwiek bo to no niestety, żeby wypróbować szczepionkę, to trzeba mieć stado chore na salmonellozę, no bo to innej możliwości nie ma. W przypadku zdrowych gołębi możemy zaszczepić gołębie, nie wiem, solą fizjologiczną i też powiemy, że fajnie nam przeszły szczepienie, bo się nic nie stało i nie zachorowały na salmonellę, no bo skoro tej salmonelli nie miały, no to ta odporność im jest niepotrzebna. Tak, tak. Czyli to sprawdzenie może się dokonać tylko w stadach, gdzie jest salmonella. I teraz niestety przy tym szczepieniu doustnym sargenem w takich stadach te objawy wracały gdzieś mniej więcej po 3 miesiącach. Czyli szczepiliśmy sargenem, 3 miesiące po spokoju i pojawiały się gołębie znowu z nawrotem salmonelli. Później robiliśmy przeważnie tak, że szczepiliśmy raz szczepionką olejową i jeszcze poprawiali ten sargenem, no to wtedy efekty były lepsze. No a teraz spróbujemy robić tak w tym roku, że szczepimy sargenem, ale iniekcyjnie, czyli tak samo jak z osalem. No bo sargen to są tylko osłabione komórki bakteryjne, więc wyszedłem z założenia, że czy one są podane doustnie, czy one są podane w iniekcji, tak było w przypadku z osalu, no to nie będzie to miało aż takiej różnicy dla samego gołębia, a w przypadku odporności ta różnica powinna być, bo jednak też te bakterie wszczepione pod skórę wywołają większą reakcję, no nawet widać to po tym, że jednak sargen podawany doustnie to gołębie w ogóle tego nie odczuwały, a jednak sargen iniekcyjnie podawany są takie objawy, że na przykład nie idą gołębie czasem do jedzenia jeden dzień, takie minimalne, wiadomo, to nie jest tak w przypadku, że one tam jakoś tam bardzo chorują, ale jednak widać, że w jakimś minimalnym stopniu to gołębie odczuwają. I liczę na to, że ta odporność będzie lepsza. No i jest zaleta taka, że możemy też to znowu mieszać z ospą, tak, w przypadku z osalu. No powiedzmy, że tą szczepionką szczepisz już od roku, bo rok temu już wiem na pewno, a może iż wcześniej trochę. W zeszłym roku, żeśmy zaczęli próby takie, Powiem, że u mnie był szczepiony gołąb. Znaczy, Szczepiłeś swoje samce, którymi nie lotujesz, to mówiłeś, że na swoich samcach. Taki pomysł się pojawił właśnie, żeby spróbować, to wiadomo, czy te gołębie jednak nie będzie jakieś przełamania odporności, czy one nie będą chorować. Bo myśmy podawali sargen doustnie, tak. Z racji tego, że podając do pojnika, jeden napije się więcej, tak. drugi mniej, więc jakby takim idealnym rozwiązaniem było rozpuścić to, przeliczyłeś dawkę i każdemu gołębiowi podawałeś wlewem do wola. Znaczy, no tu wracamy do tego, że jednak jestem takim, mam tych gołębi mało i lubię mieć to tak, żeby było to zaopiekowane tak to powinno być. No I ta dawka prawidłowa, żeby nie pozostawić nic przypadkowego. Jeżeli daje się to indywidualnie, no to mamy to pewne, że to jest podane tak powinno być. I tutaj, no i wtedy właśnie zaczęliśmy na pojedynczych gołębiach pierwsze próbować to dawać iniekcyjnie. Jeżeli się okazało w końcu, że jak się okazało, że to wychodzi fajnie, no to powiedzmy w tej jesieni, w tym okresie jesienno-zimowym tych gołębi już zostało zaszczepionych dosyć dużo, no i teraz będziemy czekać na te efekty, jakie będą. No, reakcja po podaniu doustnym była taka, bo na ospę były szczepione wtedy normalnie iniekcyjnie, a doustnie były szczepione tym sargenem. I reakcja była taka, że parę dni po szczepieniu, powiem szczerze, co ja pamiętam, to dosyć mocno te gołębie puch puszczały, nie? To samo się działo po zosaldzie i sargenie wcześniej, nie? Jak szczepiłeś. Tak. No, a teraz, tak powiem, obserwujesz reakcję, jak to będzie. Znaczy w ogóle te gołębie po tych żywych szczepionkach, taka jest tendencja, że puszczają ten puch, nie? To jest taki fajny objaw, taki, że dostają tej formy, coś takiego. Czyli to jest po żywych szczepionkach tak się dzieje. Tak się dzieje, tak. No. Czyli, że jest jakby, można widzieć tą od razu różnicę, że jednak coś na te gołębie Tylko, że ja generalnie lubię coś takiego, że jednak jak się zaszczepi gołębie, powinien jakiś minimalny takie przełamanie, żeby troszkę jakiś mniejszy apetyt, troszkę ten gołąb był nastroszony, żeby jednak było widać, że on jakoś to odczuwa. Bo też nie jest dobrze, że gołąb dostanie jest zaszczepiony i no wiadomo, że jak na przykład zaszczepimy 100 gołębi, to wiadomo, że tam będą takie, które nie odczują tego w ogóle, odczują to bardziej, ale też dobrze, żeby w jakimś minimalnym stopniu było widać, że ten gołąb w jakiś sposób zareagował na to, nie? I to wtedy ta szczepionka działa. No bo właśnie odnośnie salmonelli jest mnóstwo pytań i
no, słynne kuracje, bo takie szczepienie, umówmy się, no, kosztuje tam 2 zł na gołębia, czy ileś tam powiedzmy plus minus złotówkę, ale jest to jakiś koszt, mi się wydaje, do przyjęcia. Jeszcze tak jak zaleca, żeby mieć właśnie małe stado, no jak nie stać Cię utrzymywać dużego stada, żeby go zaszczepić i jest to problem, to trzeba zmniejszyć gołębi. To trzeba zmniejszyć ilość gołębi, więc to jakby z Twojej strony główna rada, mniej karmy, mniej opieki, mniej ulotowego, więcej powietrza i mniej same zalety. Więcej czasu do tego, i czasu nawet jeszcze się za tym idzie to, że można wywalczyć lepsze miejsce, bo mniejszą ilością gołębi się bardziej o to zadba i można się bardziej przyłożyć. Taki gołąb, który robi na przykład 3 konkursy, nagle jak on będzie miał tego więcej miejsca, będzie lepiej zaopiekowany, zrobi 6 konkursów. Nie? No i zdrowe podejście, bo nie zawsze trzeba jakby wiedzieć, w jakim miejscu w szeregu się jest. Może nie walczyć o mistrza, ale walczyć o własną satysfakcję. Tak, dokładnie. I po co dużą liczbą gołębi się zażynać, tylko mieć to jako hobby. Po prostu trzeba sobie powiedzieć, czy to jest zabawa, czy jestem niewolnikiem tych gołębi. Nie? No to tak trzeba do tego podejść. Tym, co pracują, nie ma też co zazdrościć, bo oni to na pewno dużą własnym wkładem. Kosztem jakiejś tam później, nie wiem, czasu wolnego, nie wiem, rodziny, nie? No to później się to wszystko jakoś tam odbija, nie? Kłótnie. Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części wywiadu z Tomkiem Klimczakiem, w którym opowiedzieliśmy trochę o szczepieniach gołąbków, o tej profilaktyce. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie w komentarzu właśnie, co sądzicie o takich poradach i zapraszam na kolejne części wywiadów z Tomkiem Klimczakiem. Dobry lot.